Dzisiejszej gwiazdy odcinka nie trzeba specjalnie przedstawiać ani komplementować. Wszyscy wodniacy doskonale wiedzą, z jaką marką, jakością i bezkompromisowością związany jest prezentowany przeze mnie super jacht. Dzisiaj przeprowadzę yacht tour na jeden z najpopularniejszych modeli marki, a mianowicie katamaranie motorowym Sunreef 80 Power, który jest niewątpliwie największą i najbardziej spektakularną jednostką na targach Polboat 2025 w Gdyni. Sunreef 80 nie po raz pierwszy pojawia się na moim kanale. Na targach w Wenecji miałem ogromną przyjemność zrobić yacht tour po wersji żaglowej Sunreef 80. Zapraszam Was do obejrzenia również tego odcinka. Macie zatem możliwość porównania obu modeli z tej samej stoczni, różniących się napędem. Ale nie tylko. Zapraszam do tego ekscytującego odcinka, w którym porozmawiam również z przedstawicielem stoczni Sunreef. Moi drodzy jachtomaniacy, witam Was na kolejnej jednostce. Tym razem jesteśmy na Sunreefie 80 Power. Poznajcie Artura. Cześć Artur, który jest przedstawicielem słynnej marki Sunreef, z której Polska myślę, że mogłaby być dumna. Oczywiście założycielem jest Francuz, ale stocznia jest niezmiennie od 20 paru lat w Gdańsku, prawda? Zgadza się. Stocznia założona przez francuskiego biznesmena, Francuza Francisa Lapa, który również jest Polakiem, ale obecnie mieszka w Emiratach, żeby było prościej, bo tam też ma miejsce ekspansja teraz Sunreefu, także stajemy się globalną marką, która wykiełkowała w Gdańsku w Polsce. Polska stocznia Sunreef, założona ponad 23 lata temu w Gdańsku przez Francisa Lapa, niezmiennie zachwyca świat swoimi ponadczasowymi katamaranami. Ta globalna marka ma w swojej ofercie katamarany żaglowe, katamarany motorowe, ale również futurystyczne superjachty, takie jak Trimaran 210 Power z 1000 m2 powierzchni życiowej. Porozmawiajmy troszkę o tej jednostce. Moi drodzy widzowie, widzieliście w Wenecji podobny jak Sunreef 80, ale w wersji X-Motion. Tutaj mamy wersję Power. Czym różnią się te dwie jednostki? Tak, więc ten jacht, który zwiedzałeś w Wenecji, Sunreef 80, który właściciel nazwał X-Motion, to jest zupełnie inna architektura niż 80 Sunreef Power, na którym znajdujemy się dzisiaj. Już od samego początku Sunreef stawiał na to, że jacht żaglowy, a jacht motorowy to są dwie różne architektury. Kadłub należy zaprojektować tak, żeby pływało się dobrze na żaglach na jednostce żaglowej, a na dużych silnikach na jednostce motorowej. Stąd zupełnie inny kształt kadłuba, inna nadbudówka, inny pokład główny. Także są to zupełnie dwie inne jednostki. W odróżnieniu od niektórych stoczni, które czasami proponują po prostu motorową wersję, jest to dla nich tak naprawdę żaglówka bez masztu. U nas jest to o wiele bardziej skomplikowana sprawa i o wiele dokładniej podchodzimy do tematu. Widzimy, że nie mamy tutaj na dachu żagli, ale ten jacht możemy doposażyć jeszcze w panele solarne, prawda? Tak, wszystkie jachty, które mamy w naszej ofercie, da się mocno bardzo spersonalizować. Spersonalizować także pod kątem wydajności energetycznej. Mamy całą gamę, którą nazywamy Sunreef Yachts Eco. To znaczy, że jeżeli zamówisz u nas na stoczni jacht Sunreef Yachts Eco, będzie to jacht wyposażony w elektryczne silniki, duży zestaw baterii, ale również panele słoneczne, o których wspomniałeś, które są tak naprawdę patentem wynalezionym przez Sunreef Yachts. Mamy patent na zintegrowanie na przykład paneli słonecznych z strukturą masztu. Nasze panele jesteśmy w stanie zintegrować w całości z kompozytowymi częściami jachtu. W ten sposób mamy najlżejsze i najbardziej wydajne panele słoneczne na rynku. Jesteśmy w stanie pokryć praktycznie cały jacht panelami słonecznymi, jednocześnie zachowując bardzo estetyczny wygląd. Tak, widzieliście na moim kanale te nagrania z Sunreefa, gdzie na burtach mamy panele solarne. Wygląda to naprawdę futurystycznie i tym Sunreef się odznacza na rynku. Jeżeli mógłbyś, Artur, zdradzić, bo pewnie to ciekawi troszkę moich telewidzów, jak wygląda struktura sprzedaży tego typu katamaranów? Czy macie klientów z Polski, czy to są raczej 99% zagranica? Jak tutaj to wygląda? To są klienci z całego świata. Myślę, że warto podkreślić, że mieliśmy na początku głównie taką europejską bazę klientów, ale to się szybko rozrosło na cały świat. My dlatego jesteśmy obecni na wszystkich imprezach branżowych na całym świecie. Także jeździmy i na Florydę, i do Singapuru, i do Cannes, do Monako. Dlatego, że adresujemy ten produkt tak naprawdę do całego świata. Także ta ekspansja, o której wspomniałem, tak, nowa stocznia w Emiratach. Chodzi o to, żeby mieć na przykład bliżej do rynków takich cennych rynków jak Australia czy Nowa Zelandia. A dzisiaj jesteśmy na targach Polboat. Chyba też warto wspomnieć o polskiej klienteli. Tu też nastąpiła taka ciekawa
ewolucja. No jeszcze parę lat temu nie było wielkiego zainteresowania ze strony polskich klientów, tylko bardziej ze strony zagranicznych. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mamy rosnące grono zadowolonych polskich klientów, między innymi dzięki takim imprezom. Artur, powiedzmy proszę, jesteśmy na tej jednostce Sunreef 80 Power. Jeżeli chodzi o ceny, od jakiej ceny możemy zacząć tutaj negocjacje z Sunreefem, jeżeli chodzi o tą jednostkę? To jest zawsze trudno gdzieś jakieś dokładne cyfry podać. My funkcjonujemy bardziej na zasadach jakichś widełek cenowych. Te widełki biorą się stąd, że są to bardzo mocno personalizowane jednostki. Czyli Tak, bo górnego limitu w zasadzie nie ma, prawda? nie ma, absolutnie. Możemy wtedy gdzieś tam fantazja klientów. Statek kosmiczny z tego Tak, zrobić. gdzieś ta fantazja klientów wyznaczy tą ostateczną granicę. Natomiast myślę, że 80 Sunreef Power, na którym dzisiaj się znajdujemy, myślę, że możemy mówić mniej więcej o budżecie 10 milionów euro. Natomiast wszystko zależy od stopnia personalizacji. Jesteśmy teraz na jednostce Sunreef 80, ale czy macie w planach tegorocznych lub przyszłorocznych jakąś premierę, czymś, co Sunreef ponownie zaskoczy rynek? W najbliższym czasie mamy plan wprowadzić ciekawe premiery z nowej oferty, którą nazywamy Sunreef Ultima. To jest nowa gama jachtów, gdzie troszeczkę przemyśleliśmy jeszcze inaczej koncept katamaranu. My lubimy mówić, że wielokrotnie wynaleźliśmy ten produkt na nowo. No zrobiliśmy to po raz kolejny. Tym razem odpowiadamy na zapotrzebowania klientów, którzy lubią manewrowość i prędkość, a jednocześnie chcą jednak pozostać przy katamaranie. Także wynaleźliśmy katamaran, który troszeczkę architekturą zbliżony bardziej do jednokadłubowca, jednak nadal bardzo komfortowy, tylko że tym razem zwiększona manewrowość, troszeczkę więcej frajdy z pływania przy większych prędkościach. Ciekawe, mogłoby się wydawać, że już nic więcej nie można wynaleźć przy takiej ilości innowacji i pięknego designu w katamaranach, ale jednak. I kiedy możemy się spodziewać tej premiery? Myślę, że bardzo prawdopodobne, że na tegorocznych targach w Cannes lub Monako zobaczymy taką pierwszą jednostkę. W zasadzie pokazaliśmy ją już na targach w Dubaju w marcu, no ale to byłaby europejska premiera. Okej, to trzymamy kciuki, oby ta jednostka zdobyła jak najwięcej nagród, a ja zapraszam Was na jachtur po tej wspaniałej jednostce. Zapraszam. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy coffee. Dziękuję. Moi drodzy, zaczynamy zwiedzanie Sunreefa 80 Power. Oczywiście od elementu najbardziej charakterystycznego dla tej jednostki, tego katamaranu. To znaczy od części rufowej, dlatego że ona jest wprost gigantyczna. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Oczywiście ja w tej chwili stoję na schodach, które prowadzą nas do tej platformy, ale po tej stronie, w tym miejscu centralnym, oczywiście mamy też olbrzymią platformę, która jest hydraulicznie obniżana do samego dołu, tak że zrównuje się tutaj z tą częścią po lewej i prawej stronie, na prawej i lewej burcie, a tutaj w tym miejscu znajduje się wielki garaż, w którym możecie zmieścić swój skuter oraz inne sprzęty wodne. Ten garaż jest olbrzymi i zajmuje całą tą przestrzeń pod tą częścią wypoczynkową. Robi to naprawdę kolosalne wrażenie, jakie tutaj mamy rozmiary. Jak widzicie, ta część rufowa jest naprawdę bardzo duża i ja nie przesadzam, chociaż często wypowiadam słowa typu olbrzymi, ogromny, ale przy tym jachcie to są słowa naprawdę nieprzesadzone, dlatego że tutaj jest wszystko bardzo, bardzo duże. Nie jestem przyzwyczajony po moich wcześniejszych jachturach do takich powierzchni i jest to oczywiście znak rozpoznawczy dwukadłubowych jachtów, czyli katamaranów, i to jest ta różnica w stosunku do monokuli, czyli jednokadłubowców, że ta przestrzeń, jeżeli chodzi o szerokość jednostki, jest dużo mniejsza, a tutaj mamy naprawdę do dyspozycji ogromne przestrzenie. Rufa wyposażona jest w hydrauliczną platformę do pływania z garażem na wodne zabawki, a w zadaszenie wkomponowane są prysznice przynoszące ochłodę w upalne dni i spłukujące słoną wodę. Tak jak Wam wspominałem, właściciel wyposażył ten jacht w bardzo specyficzny sposób, a mianowicie mamy tutaj dwie kuchnie i to niemałych rozmiarów z dodatkowym barkiem. Tutaj po prawej stronie macie jeszcze jedną kuchnię oraz część salonową. Po prawej stronie w centralnym kokpicie mamy taką małą przestrzeń biurową, na przykład dla kapitana do zarządzania statkiem. Mamy biurko, mamy krzesło,
Tutaj mamy panel centralny do sterowania, który jest podnoszony. Tutaj wszystkie bezpieczniki, akumulatory. Dodatkowo mamy tutaj taki, można powiedzieć, ploter do sterowania całą jednostką, gdzie mamy sterowanie wodą, sterowanie temperaturą, klimatyzacją, różnymi bezpiecznikami. Jest tego cała masa. Co charakterystyczne dla tego typu jednostek, czyli katamaranów, mamy centralne wyjście na dziób. Kochani, przechodzimy na dziób Sunreefa. Przed chwileczką stałem tutaj z Arturem, przedstawicielem polskiego Sunreefa, a w tej chwili możecie zobaczyć, jak ten dziób wygląda i jaka tu jest odległość ode mnie w stosunku do Was, do kamery. Mamy tutaj prawie 12 metrów. Ta część centralna, zwróćcie uwagę, jest obniżona, dzięki czemu możecie się czuć odseparowani od tego, co dzieje się w marinie. Dlatego, że z tego poziomu, jak ja teraz siedzę, tutaj nie spotykam się wzrokiem z ludźmi, którzy przechodzą się po marinie. Tutaj w tej części centralnej dziobu mamy podnoszone bakisty, w których znajdziemy odbijacze i inny sprzęt. Są takie dwie wielkie bakisty. Tutaj mamy drugi stolik i drugą część wypoczynkową. W tej chwili wchodzę 2 schodki wyżej i przechodzimy do części najbardziej wysuniętej na dziobie. Tutaj widzicie gigantyczną leżankę. Ona ma raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mniej więcej metrów. I zobaczcie, te oparcia są oczywiście pochylane. Jeżeli je obniżymy, to ta przestrzeń do leżenia jeszcze bardziej się zwiększy. Zobaczcie, jak wielką powierzchnię oferuje nam ten Sunreef 80. Wow, to robi naprawdę duże wrażenie. Podobnie jak ten wieżowiec Sea Tower, który tutaj się mieści w Gdyni. Po obu stronach kabin mamy cup holdery, nagłośnienie po obu stronach, ponieważ ta łódka jest dostosowana przez właściciela do tego, aby miała taki lekki charakter imprezowy. Ale moi kochani, zobaczcie na tą burtę. Po lewej i po prawej ma taką samą szerokość, ale zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni. To jest wręcz niewiarygodne, aż chciałoby się przesunąć troszkę jeszcze tego wnętrza w prawą stronę na korzyść części centralnej, ale nie ma takiej potrzeby, bo zaraz zobaczycie, ile miejsca jest w środku tego fantastycznego polskiego katamaranu. Moi kochani, jesteśmy w tej chwili na rufie Sunreefa. Widzieliście już część rufową, tutaj te obniżane pokłady. Widzieliście już burtę, widzieliście już dziób, a w tej chwili zapraszam Was na flya. Bestsellerowy i wręcz ikoniczny Sunreef 80 w wersji motorowej Power przynosi luksus i dzielność morską w nowy wymiar. Górny pokład ma na tyle wolnej przestrzeni, że może być wyposażony w luksusowe jacuzzi, z którego rozpościera się zawsze spektakularny widok na otoczenie. Fly Sunreef 80. To, na co zwrócicie od razu uwagę, zobaczcie, tutaj mamy praktycznie salę taneczną. Właściciel tego jachtu, dlatego że ten model ma właściciela i dlatego on jest dostosowany do oczekiwań tego właściciela, postawił na to, aby na flyu było bardzo dużo centralnej przestrzeni, czyli można się spodziewać, że będzie tutaj mnóstwo gości, mnóstwo rodziny, dużo przestrzeni do biesiadowania, dużo przestrzeni do wspólnego spożywania posiłków. Tutaj mamy wielkie kanapy, a po obu stronach, po lewej i po prawej stronie mamy zdublowaną sterówką z 3 kanapami, sterem strumieniowym, zipwake'iem, z pilotem do sterowania windą kotwiczną. To, co jest charakterystyczne dla katamaranów, to ich absolutnie bezprecedensowa szerokość. Zobaczcie, my tu mamy prawie 12 metrów. Tak jak wspominałem, po prawej stronie mamy kolejną zdublowaną sterówkę z wielkimi ploterami, który tutaj w tym momencie pokazuje na kamerze, jak wygląda sytuacja na naszej rufie. Tutaj mamy na górze fajne podświetlenie LEDowe tego hardtopu, który jest nad całym flyem. Widać, że to jest bardzo duża też przestrzeń. Tutaj mamy część kambuzową, mamy lodówki, zamrażarki, kostkarki do lodów, mnóstwo półeczek. Tutaj mamy zlew i z tej strony kolejny
kolejny barek z wieloma miejscami do przechowywania. Tak jak mówiłem, ten jacht właściciel dostosował ewidentnie do wspólnego spędzania czasu z wieloma znajomymi, przyjaciółmi, częścią rodziny. Po obu stronach tej części tylnej flya mamy leżanki. Tutaj ten biały element przed leżankami, który jest zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, są to oczywiście tratwy ratunkowe. Ale moi drodzy, co znajduje się tutaj, jeszcze na moich filmach nie widzieliście. Tak jest, dobrze przewidujecie. Oczywiście jest tutaj w tej chwili pokrowiec, ale mamy w tym miejscu sporej wielkości jacuzzi. Tej olbrzymiej przestrzeni, która tutaj jest absolutnie w nadmiarze, dopełnia jeszcze szklany sufit, okna dachowe, których mamy raz, dwa, trzy. No fantastycznie doświetlają nam tutaj wnętrze. Widzieliście już rufę, widzieliście już fly, widzieliście już część centralną, sterówkę. To teraz zapraszam Was do kabin pod pokładem. Tutaj mamy dwie kabiny po lewej i po prawej stronie. Zapraszam Was do kabiny ownerskiej. Mamy tutaj do dyspozycji bardzo szerokie łóżko, szafy. Wow, szafy są zaskakujące, dlatego że są bardzo głębokie i to od razu widzę w porównaniu do innych jachtów, że jest tutaj rzeczywiście różnica w głębokości, czyli możecie zmieścić w niej dużo więcej. Oczywiście tutaj po tej stronie również szafeczki. Tutaj mamy bardzo duży blat, olbrzymie okno i wysuwany w tej części telewizor. Zobaczcie łazienkę. W łazience nad toaletą mamy jeszcze również głęboką szafę, która na pewno się tutaj bardzo przyda. Dodatkowo szafeczki pod umywalką, jedna, druga. Bardzo duży prysznic, mekany, wykończenie kamieniem, lustro. Po drugiej stronie mamy praktycznie odbicie lustrzane podobnej kabiny. Też bardzo duże łóżko, szafki po lewej, po prawej stronie. Łazienka praktycznie lustrzane odbicie. Jest ciut mniejsza od tamtej drugiej, ale bardzo podobna stylistyka. Szafka pod umywalką, prysznic wykończony z kamieniem. Naprzeciwko naszego łóżka znajdziemy trzy duże okna otwierane oraz mamy tutaj roletę do zaciemnienia tej kabiny, tego pokoju. Po prawej stronie od łóżka znajdziecie jeszcze jedno pomieszczenie, które jest pomieszczeniem technicznym. Pod tym blatem znajdziemy oczywiście dużo szafeczek. Pomieszczenie techniczne z lustrem, którym można powiedzieć jest taką małą garderobą, dlatego że ma też dużo szafeczek. Jest tam również drabinka, która może nam posłużyć w awaryjnych sytuacjach. A tutaj mamy miejsce, z którego możemy się właśnie wydostać. Jest oznaczone jako Escape Hatch, czyli to miejsce. Ściągamy tutaj ten panel, montujemy do tego drabinkę i w ten sposób możemy się wydostać, ale na katamaranach mamy więcej tego typu miejsc. Jednym z nich jest taki luk, taka szyba, która znajduje się tutaj. Likwidujemy ten schodek i jest to miejsce, z którego możemy się wydostać w momencie, kiedy mamy jacht wywrócony do góry dnem. Jest to sposób na to, żeby wydostać się z takich tarapatów. Idziemy na drugą stronę, na lewą rufę. Na lewej rufie mamy podobne rozwiązanie, również schody na dolny pokład i również dwie kabiny po prawej i po lewej stronie. Zapraszam Was tutaj. Praktycznie podobne rozwiązanie, podobna wielkość łóżka, podobna wielkość łazienki, troszkę inna stylistyka, ale również bardzo głęboka. Kochani, i w tej chwili zapraszam Was do serca tej jednostki, czyli do części centralnej. Tak jak Wam wspominałem, właściciel tego jachtu wyposażył go w dwie kuchnie, dlatego że dominującą częścią tej jednostki jest część kuchenna. Mamy tutaj jeden barek, później w drugiej części drugi barek, o którym Wam wspominałem, ale zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Tutaj miejsce na zlew, na mnóstwo schowków, tutaj mamy nawet lodóweczkę na wino. No i przechodzimy do części centralnej, w której mamy dużo miejsca do wypoczynku, olbrzymie kanapy,
które są zarówno po lewej stronie, jak i po prawej. Tutaj, w tej części, mamy wejścia do kabin dodatkowych dla załogi. Nie będziemy ich Wam pokazywać, ale zobaczcie, że dodatkowo ten jacht, oprócz tych 4 kabin, które Wam pokazywaliśmy, ma jeszcze zejście pod pokład, gdzie może spać załoga. Takie kabiny znajdują się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Jeśli porównamy ten przepiękny, prawie 24-metrowy katamaran zdolny do rejsów oceanicznych do pływającego domu, to otrzymamy powierzchnię mieszkalną zbliżoną do 370 m2. Moi drodzy, jeszcze ostatni rzut oka na Sunreefa, tym razem z zewnątrz, i chciałem Wam pokazać, w jaki sposób tutaj się dba o zachowanie tego jachtu w należytej kondycji. Zobaczcie, tutaj w miejscu, gdzie mamy sumę dziobową przyczepioną do knagi, dodatkowo jest jeszcze taka płachta zabezpieczająca jacht przed tym, aby te liny nie zarysowały nam kadłuba. Widzę to po raz pierwszy, dlatego nie omieszkałem się z Wami podzielić tą cenną informacją. Moi kochani, na moim kanale, na kanale Jachtomaniaka, znajdziecie mnóstwo jachturów po fantastycznych jednostkach, zarówno polskiej produkcji, jak i zagranicznej. Ale jeżeli myślicie rzeczywiście o potencjalnym nabyciu jednego z takich jachtów lub jakimś innym jachcie, to zgłoście się do mnie, tutaj podaję Wam maila, pomogę Wam w wyborze takiego jachtu, połączę z producentem i być może uda mi się również ugrać dla Was jakiś specjalny rabat. Także kontaktujcie się ze mną przez maila, przez Instagram, przez YouTube'a. Zapraszam i trzymam kciuki za Wasze dobre wybory.